Wjechaliśmy właśnie do Iranu. Po prostu jakiś kosmos na tej granicy, naprawdę, Jezu. Ale no jakoś daliśmy radę. 2,5 godziny nam zeszło i musieliśmy mieć tego, jak to się mówi, fiksera granicznego, który wziął 25 euro za to, że nam ogarnął, gdzie mamy podbić karnet, paszport i tak dalej. Także masakra. Tak, to prawda, ale w końcu się udało, nie? I no było mega zamieszanie na tej granicy, nikt nie wiedział, o co chodzi, pomimo tego, że każdy kierowca miał karnet w ręce. Ale nie wiadomo, nam też bardzo zależało, dobrze tego pilnowaliśmy, że musimy to mieć podbite. Chyba i tak bez tego by nas nie puścili, ale wracaliśmy się, byliśmy na ostatnich bramkach już tam, gdzie zwykle jest customs na granicach, ale musieliśmy jeszcze się wrócić na poprzednie i jeszcze poprzednie, jakby na strefę tego niczego, gdzie jest strefa pomiędzy Turcją a Iranem. No, ludzie się na nas patrzyli, to jest dużo dzieciaków biegało, dużo nastolatków, takich też zainteresowanych nami. No było naprawdę ogromne zamieszanie, ale mimo wszystko uważamy, że te 2,5 godziny to chyba mimo wszystko bardzo dobry wynik. Nawet wymieniliśmy jeszcze $100 na tomany lub riali, bo tu są dwie waluty używane, a nawet 3 tak naprawdę, czego się jeszcze dowiemy, ale trochę tego nie ogarniamy. Jesteśmy milionerami. Tak, mamy za $100 kupiliśmy 48 milionów riali, to jest duży bardzo plik, potem go gdzieś tam pokażemy na filmiku. No ale w końcu jesteśmy w Iranie, to nasze marzenie, każdego z nas osobno i nasze wspólne marzenie, także cieszymy się, że tu w końcu jesteśmy, że udało się nam tutaj wjechać. No i co? No szukamy chyba jakiegoś noclegu, nie mamy internetu, nagrywamy offline, szukamy jakiegoś noclegu, może hotel na 2 noce nawet, bo chcemy też już trochę odpocząć, 4,5 tysiąca kilometrów za nami, a koniecznie chcieliśmy to zrobić w Iranie, żeby mieć czas na poznanie kultury jakiegoś lokalnego miasteczka. Tak jest. Ale mega się cieszymy, że już wjechaliśmy, kurde, aż nie wierzę. Po prostu, no super. Także przed nami zaraz włączymy kamerki i spróbujemy nagrać, jak wygląda tutaj irańska część po przekroczeniu miasta tureckiego Kapikoj. Chyba Razi albo Riazi się nazywa to miejsce, w którym teraz jesteśmy. Spróbujemy się już coś nagrać, bo na granicy. Dobrze, że schowaliśmy kamery, bo od razu nas pytali, czy mamy kamery. Mówiliśmy, że oczywiście, że nie mamy, a mamy ich łącznie chyba z 6 albo 7. Także jedziemy dalej. Monia, gdzie jesteś? W Iranie. Super jest? Super. Mega pięknie. Okay. Hello. Okej, przechodzę sobie przez miasto Salmas. Szukam internetu, punktu Irancell i nie mogę znaleźć. Od punktu do punktu mnie wysyłają. Każdy się za mną ogląda, bo wyglądam inaczej niż wszyscy. No i zobaczymy. Może uda nam się zdobyć dzisiaj internet. Monia stoi z motocyklami i ich pilnuje. Także zobaczymy. Idę z jakimś panem ze sklepu komputerowego i będziemy szukać internetu. No ogólnie to chyba jest jakaś lipa z tym internetem tutaj. Byłem w kilku punktach w Irancellu, na jakiejś poczcie właśnie. No i wszyscy mi powiedzieli, rozkładają ręce, że nie bardzo, że może w innej miejscowości, która nazywa się Urmaj. Więc no na razie idę do Moni. Zobaczymy, jakie ona przeżyła przygody. Ja zrobiłem sobie
spory spacer i nic nie udało mi się załatwić. Także zobaczymy. Będziemy zdani pewnie na lokalne Wi-Fi. Może zapytam naszej agentki od wizy, co z tym można zrobić. Może zapytam jakichś znajomych Irańczyków, których mamy już trochę online. Jakoś sobie z tym poradzimy na pewno, ale no, bez języka jest ciężko. Na migi jakoś się próbuje. Damy radę. Także tak to wygląda. Jesteśmy w miejscowości Salmas. Jest jakiś kurde żart. Sorry? I'm sorry. I'm sorry. Cześć Mania. Co tu się dzieje? O matko święta. Super. Hello. Very slow. Thank you so much. Sława Polska, sława Iran. Super. Bye bye, thank you. Monia. $250,000, nie, 25,000. Full. Wiecie, za ile zatankowaliśmy właśnie 23,36 litra? Niestety nie za $1. Za $1,5 zalaliśmy 2 motocykle do pełna. Czajcie to? No kosmos jakiś po prostu. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Będziemy tylko jeździć. Tak jak liczyłem na równowartość 1 litra w Turcji, tutaj zatankujemy tyle paliwa, że zrobimy 600 km. Thank you. All the best, my friend. Iranian. Lachistan. Super. Dziękujemy bardzo. Dał nam orzeszki. Pistacje nam dał. Mamy pistacje. Ale to niesamowite to jest. Zatrzymaliśmy się dosłownie na... Dostaliśmy orzechy i pistacje. Zatrzymaliśmy się dosłownie na chwilę, żeby sprawdzić mapę, żeby zobaczyć, gdzie dzisiaj będziemy spać, i dosłownie po 10 sekundach zatrzymał się za nami samochód i pan dał nam pistacje i orzeszki i wszystko, i mówi, że jest Irańczykiem i że wszystkiego najlepszego w jego pięknym kraju. Także bardzo nam miło, mega dziękujemy. Nowa winda, nowa muzyczka. Hejka, jesteśmy w mieście Mahabad. Krążymy sobie tutaj po ulicach, Tak. obserwujemy nocne życie. Zachodzimy do knajpek i różnych miejsc, ale nie żeby jeść, tylko żeby też porozmawiać z lokalsami. Porozmawiać, żeby zobaczyć, pooglądać. jak żyją i pracują. Dokładnie. I tutaj jest bardzo mocno i prężnie funkcjonuje sobie street food. Panowie grillują na ulicy, Robią takie chlebki w piecach, takie płaściutkie, nie wiem czy to chlebki są, takie placki. nazwijmy to chlebkiem, plackiem, pitą taką Dokładnie. cienką, coś w tym stylu. Że jest pięknie, dziwią się, jesteśmy jedynymi turystami, powiedzmy, Tak. tutaj. I krążymy sobie, oglądamy nightlife we wtorek. Dokładnie. Jest pełno takich busików, pokaż tam, z arbuzami, melonami, z warzywkami. O, tam panowie akurat już zamykają biznes. No jest pięknie po prostu, u nas tego nie ma. Tak. W Europie tego nie ma. Musimy uważać, bo wszędzie jest masa różnych dziwnych progów. Kanałów. Kanałów. Jakichś takich,
że można skręcić sobie kostkę i w sumie nie dziwię się, że mają tutaj zakaz alkoholu, bo pewnie po tylu skręconych kostkach stwierdzili, że nie będą remontować dróg i tych kanałów i nie będą ich usuwać, tylko po prostu lepiej zakazać alkoholu. tak musiało myślę, być. że to jest właśnie, ja wymyśliłam tą teorię i myślę, że tak jest. Dokładnie. I co? I wracamy sobie powoli do hotelu. Bo śpimy dzisiaj w hotelu, mamy garaż podziemny. Znowu nasze motocykle są bezpieczne. Znowu po prostu za późno zaczęliśmy szukać jakiegoś miejsca na nocleg, Tak. ale też taki mieliśmy dzisiaj dzień, powiedzmy, techniczny. Zdobywaliśmy kartę SIM, poznawaliśmy dużo ludzi, a tak naprawdę fajnie też wylądować w jakimś takim większym mieście, no bo możemy zobaczyć, jak ci ludzie tak naprawdę żyją, a to nas tak naprawdę bardzo ciekawi. Super. Salam. Tak właśnie wyglądają. Coś tam zagadujemy, oni coś nas zagadują, po kilka słów po angielsku, kilka słów po farsi albo kurdu, bo tu jest taki miks językowy, że w jednej miejscowości mówią w jednym języku, w innym języku, tylko nie wiadomo, czy to jest tak jakby dla nich język, czy to jest bardziej dialekt, że mają wspólne słowa. No, ciężko powiedzieć, musiałabym o tym więcej poczytać. Czy chyba raczej to są dwa różne języki i umiemy 3 słowa i szczerze mówiąc nie wiemy w którym, ale to działa, używamy tego, to działa, ludzie się uśmiechają, tak, nam to myślę, odpowiada, jest super. I wszystkie raczej, bo tak się tutaj mieszają. Także śmigamy do hotelu, Tak. hejka, pa. Hejka, pa. Zjedliśmy taką kanapkę z mięskiem, ogórkiem kiszonym i pomidorkiem. Do tego wypiliśmy jeden napój z czerwonych winogron i kolę. Wzięliśmy jeszcze wodę i kolę na drogę i zapłaciliśmy za to $2. To kurde, Tak, nie turbo tanio. Tak naprawdę. Idziemy jeszcze tam prosto? Chodźmy tam prosto jeszcze i za chwilkę do hotelu. Dzień dobry. Jesteśmy w miejscowości Mahabad. Zaraz wyjeżdżamy, ale ogólnie dzisiaj jest ten dzień, to znaczy już wczoraj mnie złapało, gdzie mamy straczkę oboje. No i wzięliśmy leki. Mam nadzieję, że to długo nie potrwa i nas nie wymęczy, no bo jest dosyć mocny upał. Także no zobaczymy, jak to będzie. Więc jedziemy dalej na południe. No i tyle. Będziemy uważać na jedzenie. Dzisiaj chyba same liofy jadą, żeby nie ryzykować dalszymi dolegliwościami. No i co? Elektrolity, laremit, węgiel i jedziemy dalej. Także trzymajcie kciuki. Cześć Strusiu, co ty tu robisz w ogóle? A patrz, tam jest jakiś mięsny w ogóle. On jest do ubicia chyba. To jest chyba mięsny struś. Salam. Tu jest, wisi noga strusia chyba. Dzień dobry, salam. Można zobaczyć? Co? To jest struś? Struś? Dobry struś? Hello, hi. Mogę zobaczyć? To jest mięso ze strusia. Czyli to mięso to jest struś? Jest. Okej. Nieźle. Idziemy sobie dalej, mamy krótką przerwę. Mam jakieś skurcze żołądka, piję kolę, żeby mi przeszło. Rano wziąłem jakieś leki. Oboje wzięliśmy, bo oboje mamy sranie. No nie no, srania to nie, no już przesady. Mamy. Nie jest jakieś takie biegunka czy coś w tym stylu. Laremit wjechał i smekta też. Także oby nam dup nie rozerwało. Ale nie jakoś strasznie generalnie, tak? Bardzo przyzwoicie. No na pewno się zmieniła flora bakteryjna, bo raczej nie zjedliśmy nic nieświeżego, raczej no widzieliśmy jak robią, jedliśmy wszystko takie smażone i nie piliśmy kranówki. Także powinno być wszystko ok. No Powinno po być prostu okej, przyzwyczaimy pewnie, się. Tak, musimy się przyzwyczaić do tej nowej flory bakteryjnej i tyle, nie? Bierzemy probiotyk, bierzemy smektę, bierzemy laremit, pijemy kolę, nie Jemy pijemy chipsy. wody z kranu. Ja nie jem, Monia je. No i co, jedziemy dalej. Jest okej, mogło być gorzej. Na szczęście nie mamy żadnych wymiotów ani nic w tym stylu, to było masakryczne. Tak,
To prawda. Zdrówko. Zdrowie. A, jeszcze jako ciekawostkę dodam, że jak wjeżdżamy do większych miast, takich, no nie wiem, większych kilkanaście tysięcy mieszkańców, tak na oko strzelam, to na wjeździe i wyjeździe stoi wojsko. Są opancerzone samochody z karabinami, są żołnierze z karabinami. Są takie zwężki i hopek dużo, żeby jak najwolniej koło nich przejechać. Dokładnie. I nie robi to nas wrażenia, jest to po prostu ciekawe. Nie jest jakoś, nie wzbudza braku bezpieczeństwa, a raczej chyba wręcz przeciwnie, może dla mieszkańców przynajmniej. Pewnie to jest po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Jesteśmy też przy granicy z Irakiem, więc może tylko zgaduję, że gdzieś tam jacyś nielegalni imigranci mogą gdzieś tu być tak naprawdę, więc myślę, że to jest po prostu dla bezpieczeństwa obywateli Iranu. Jakoś to działa, jest okej. Żołnierze też na nas patrzą z uśmiechem, robią nam zdjęcia, wyprzedza nas policja, robi nam zdjęcia. Pokazują okejki. Żołnierze pokazują okejki, także ogólnie jest super. I co ciekawe, zatrzymaliśmy się znowu na chwilę, już nam pan zaproponował spanie u siebie w domu. Tak. Drugi szedł z koszykiem ogórków, pokazuje, dał nam ogórki. dawał nam ogórki, ale odmówiliśmy. Musimy sobie zrobić głodówkę. Tak, taką głodówkę. Ja sobie ich nie jem, tylko Monia je. Ja dzisiaj się chłodzę do wieczora i mam zamiar zjeść jakieś liofilizaty. Zdrówka. Hello, hi. Hubi, very good. Thank you. Thank you, hello. Cześć. Salam. Cześć. Welcome to Kurdistan. Super, thank you so much. Mamnun. You go Mariwan? We going Shiraz, but Malivan also. Mariwan, Shiraz. Tutaj też, nie wiem co to za miasto. Zrebar Lake. Okay. Zrebar Lake. Kurdistan, okay, Very okay. okay. Beautiful. Super. Going to home. Yeah, but it's we go further. Hey. Jeszcze jest wcześnie i musimy jechać dalej. You know. Thank you so much, Mamnun. That's very kind. Thank you. But thank you. But time i musimy jechać. Kurdistan, Azadi. Kurdistan, super. Super, foto. A. WhatsApp number? Do you have WhatsApp? Ma wodę chyba. Dziękujemy bardzo. Mamnun. Może powiedz coś, Monia, mądrego. Mądrego mają coś powiedzieć. Tak Oj. wybory. O nie. Sorry. Nic mądrego. Sorry. Dubel. Dubel. Dobra, wylałam kolę do tego dubel. Siedzimy sobie gdzieś w jakimś sklepiku małym, pijemy herbatkę i piwko zero i kolę. Trochę jesteśmy zmuleni przez to zatrucie. I nie wiem, gdzie my będziemy dzisiaj spać. Chyba dojedziemy do tego miasteczka, które jest w miarę blisko. Może trochę odpoczniemy? Nie wiem, zobaczymy. Jesteśmy w jakimś sklepiku. Zmęczeni i głodni. O.
Ale piękne widoczki mieliśmy, jechaliśmy na 2150 metrów nad poziomem morza i były piękne przełęcze, naprawdę piękne. Także super. Okej, thank you. Godafis. Godafis. Himen. Wojtek. Monika. Super. I Mariwan 30. Okej. O, czyli super. Mamnun. No ciekawa opcja. On mówi, że ma 3 domy w ogóle, nie? Thank you. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Mamnun. Shumadin, ba. Super. Irani, Shumadin. Super. Co tam się dzieje, Bejbulek? Brzuszek. Boli brzuszek. No niestety dopadło nas oboje w najmniej odpowiednim momencie, także trochę się męczymy z jakimiś dolegliwościami żołądkowymi. Nie możemy jechać tak sprawnie, jakbyśmy chcieli, ale no jakoś dajemy radę. Także Nie ma wyjścia. nie ma wyjścia. To co się Ja nie Pawliło. od Janie Pawliło to jest jakiś kosmos po prostu. Jechaliśmy sobie, robiliśmy fotki, jakieś auto chciało się koło nas zatrzymać, ale nie zdążyło, bo już tak jakby pojechaliśmy, no to zawrócili za nami. I po jakichś tam kilkunastu kilometrach w końcu wyprzedzili nas, dogonili i wyprzedzili nas i zatrzymali. No i coś tam pytali się, że chcą nas zaprosić do domu i tak dalej, ale bardziej to było w farsji, nie mówili za bardzo po angielsku. I Po kurdyjsku. to po kurdyjsku było, tak, nie farsy, tylko po kurdyjsku. No i w końcu powiedzieliśmy, że jedziemy do tej takiej dużej miejscowości, oni powiedzieli, że też, no ale no, mówiliśmy, że hotel, że jedziemy dalej na Shiraz, no bo nie bardzo chcieliśmy się godzić na spanie u kogoś ze względu na te dolegliwości żołądkowe. I Plus też taka jest opcja, że jak ktoś nas zaprasza No. o 13 albo o 14 na nocleg, no to dla nas to niestety jest strata czasu, bo Tak. bardzo byśmy chcieli z tymi ludźmi spędzić czas, bo to jest cudowne, ale wtedy kończymy jazdę o 13, a to nie o to chodzi. Jakby jeździmy do zmroku, żeby po prostu tą podróżą motocyklową się cieszyć jak najbardziej, No. więc chcemy dopiero korzystać z takich okazji, jak się nadarzają wieczorem. Tak jak na przykład teraz, bo już chcieliśmy odpocząć, dlatego się zgodziliśmy na to. No i właśnie wracając do tych panów i chłopaków, bo to było 2 młodych chłopaków i 2 starszych mężczyzn. No podziękowaliśmy im bardzo i pożegnaliśmy się. No i wyobraźcie sobie, że ile to było od tamtego miejsca? Ze 100? Stówka mogła być. Stówka, myślę, że na pewno pykła. I minęliśmy ich w jakiejś, tak jakby w międzyczasie, minęliśmy ich w jakiejś miejscowości takiej bardzo malutkiej, w jakimś barze, bo nam machali. I później wyobraźcie sobie, znowu nas wyprzedzili i zapomnieliśmy zupełnie o nich i wjeżdżamy do tej miejscowości, gdzie chcieliśmy spać nad jeziorem w namiocie i oni stoją nas tak jakby na poboczu w miejscowości, na początku tej miejscowości i do nas machają i nie wiem, czy oni czekali tam na nas, czy o co tam chodziło. No i w końcu musieliśmy się zgodzić, bo Borkowi dali telefon i okazało się, że rozmawia z jakimś nauczycielem angielskiego, płynnie po angielsku. No i już musieliśmy się zgodzić na nosek, bo przekonywał nas, no i już powiedzieliśmy mu, że mamy problemy z żołądkiem i że no chcemy odpocząć i w ogóle on powiedział, że nie ma problemu, zapraszam. No i jesteśmy kurde w takim apartamencie, że normalnie szok, zaraz wam pokażę. Tutaj jest kuchnia, tam mamy swój pokoik, mamy klimę, telewizor, Boreczek ma salon tutaj. Także mamy łazieneczkę, pranie możemy zaraz zrobić, więc jest super. No i chwilę z nimi porozmawialiśmy, w sensie z nim po angielsku. Oni tutaj też tam siedzieli, zrobili nam herbatkę i w ogóle. No i powiedzieli, że możemy teraz sobie odpocząć, wziąć prysznic, a później zjemy razem jakąś wspólną kolację, my delikatnie oczywiście, i pojedziemy na to jezioro. Także no zapowiada się chyba ciekawie. Tak, zdecydowanie tak. Mam nadzieję, że nie będziemy się czuć gorzej, że nie poczujemy się gorzej i że będzie tylko lepiej, także zdrowiejemy, panie Borek. Tak, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, no.
So like in slang we say siema. How is saying goodbye? How do you say goodbye? Do widzenia. And is your language different with Russia and with Ukraine too? Some words are similar, but we can't understand each other. Mashhad is famous for shrines, Qom is famous for shrines. Wspaniała rodzinka, która nas dzisiaj gościła, zabrała nas nad Zaribar Lake przy granicy z Irakiem. Jest tu pięknie, spokojnie, jesteśmy jedynymi turystami, właśnie zasiedliśmy na herbatkę. Ja idę teraz sam na chwilkę do toalety, ale generalnie jest pięknie, piękna muzyczka gra, ludzie siedzą, piją herbatkę, siedzą na dywanach. Jest naprawdę przecudowna atmosfera. Przyjechaliśmy tu samochodem, nasz gospodarz zabrał nas tu samochodem. Myślę, że jeszcze spędzimy tutaj, uwaga, stopień, pewnie jakieś 20 minut i powoli będziemy się zbierać do naszego domu nowego. Zabieramy motocykle i będziemy jechać dalej na południe Iranu. Także wiele ciekawych przygód przed nami. هذه تبي ولا كان قراين وتجربة جديدة. Siedzę sobie z chłopakami w aucie, a większe chłopaki poszli do apteki tam po jakieś leki dla Borka na żołądek. Byliśmy sobie na spacerze nad jeziorem, nad takim bardzo dużym jeziorem, gdzie słynne są bociany w ogóle, także jest ogromna rzeźba bociana i tam ponoć przelatują bociany, pewnie kiedy u nas jest zima. Także dosyć słynne jezioro, jest bardzo dużo turystów takich z Iranu, no bo z zagranicy nie widzieliśmy, byliśmy chyba tylko my. No, także teraz już wracamy do domu, przebierzemy się na motocykle, ubierzemy się i jedziemy dalej. Także bardzo miło nas ugościli, byliśmy na herbatce teraz, zjedliśmy śniadanko i będziemy jechać. Tak, chłopaki? Okej? Okej? Thank you. Mamnun. Right, so you take care and you'll be in touch together. Yes. Good luck. Thank you so Have a- much. Have a safe and good journey. Thank you. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Okay, super. Bye bye. Oh, the stand. Jesteśmy w miejscowości Pawech na zachodzie Iranu. Znowu chcieliśmy zatankować paliwo. Okazało się, że w tej miejscowości też jest limitowane. Każdy mieszkaniec może zatankować 10 litrów dziennie lub, jeżeli dobrze pamiętamy od naszego gospodarza, 30 litrów miesięcznie. Na szczęście udało nam się zatankować. Ktoś jakby użyczył nam swojej karty i udało nam się zatankować dwa motocykle do pełna czerwonym paliwem. Jedziemy dalej. Jest piątek, przed nami dużo przygód, dużo kilometrów. Monia, nie baw się telefonem, tylko się uśmiechnij. Monia udaje zmęczoną, a to ja jestem po 2 dniach rozwolnienia. Ktoś się musiał tobą zajmować. Tak. A ja też miałam problem z żołądkiem.
super. Czekaj, Monia. Yes? I go to hotel. With me? No, with motor, my motor. Okay. Yeah, Okay. 1 minute. Okay. With my motor. Okay. Hi, hotel. Okay. Super. This is good? يعني على بعدها. Wow! Ja cię pierdolę. Właśnie jesteśmy na stacji benzynowej, na której paliwo jest limitowane. Pan mógłby nam zatankować tylko po 5 litrów na kartę naszego pana, który nas gościł dzisiaj. Także w ogóle nie będziemy tankować, jedziemy do miasta oddalonego o 35 km. Super, okej, let's go. Isn't count. Let's go. Isn't card. O, tutaj pan nie chce nam sprzedać. Ten pan z telefonem nie chce nam sprzedać benzyny. O ten, o tam. Kurwa, mam to nagrane, nie? Co tam, ślimaczku? Opowiedz, co to za miejscówkę mamy? Mieliśmy być nad jeziorkiem dzisiaj przepięknym, ale niestety dowiedzieliśmy się już po zachodzie słońca, że nie możemy tam wjechać i nie możemy rozbić tam namiotu. No i szukaliśmy czegoś na dziko, ale nigdzie nie mogliśmy się rozbić, bo wszędzie nas nie przeganiali, no ale mówili, że nie możemy. No i pojechaliśmy do jednej wioski, ale była, jak to Borek powiedział, zabita dechami i sam nie było. I przyjechaliśmy do drugiej i pod pierwszą bramą, jaką zapytaliśmy, czy możemy gdzieś rozbić namiot, to od razu nas zaprosili. No i okazuje się, że to wygląda tak, jakby to były parcele na namioty ogólnie. No i jest pan, który mówi płynnie po angielsku, więc jest spoko i ogólnie tam mają też imprezę teraz chyba jakąś rodzinną i nas zaprosili, ale rozbiliśmy sobie namiot, także nie śpimy nigdzie w końcu w domu u kogoś, tylko sami, bo już trochę jesteśmy zmęczeni. Chyba to tyle. To był najpiękniejszy, największy stół, jaki zjedliśmy w Iranie. اوکی همه میگیره همه میگیریم آره آره پانا رو Thank you so much. Cześć młody. Bardzo dziękujemy. Mamnun. Kodafis. Goodbye. Thank you so much. Bye bye. Mam telefon tutaj pana.
dał mi porozmawiać ze swoim synem. Muszę to jakoś mu go oddać. O, może... O, okej, thank you. Pan myślał, że się zgubiliśmy, bo robiliśmy sobie zdjęcia i nagrywki i pytał się, gdzie jedziemy, zadzwonił do swojego syna, który mówi po angielsku i powiedział, że on nas zaprowadzi do drogi, która prowadzi właśnie do Isfahan. No dobrze, jedźmy za nim. Tak, ale zweryfikujemy to, bo mamy nawigację, mówi mi tak Monia na interkomie. Także zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi ta historia. Mamnun, very good. Thank you, bye. Have a good day. Tam jedziemy. Super, Isfahan, beautiful. Iran, beautiful. No dobra, wychodzi na to, że pan bardzo dobrze zna swoje miasto, bo poprowadził nas tak samo, jak prowadziła nas nawigacja. Jest okej. Siemanko, wstaliśmy, ubraliśmy się, jedziemy dalej. Wczoraj spędziliśmy naprawdę cudowny czas z kolejną irańską rodziną. No, zjedliśmy mega piękną i rodzinną kolację z nimi. Było chyba z ponad 20 osób, i dzieciaczki, i starsi, no, w naszym wieku. Kilka osób mówiło płynnie po angielsku, więc no, to był super czas, bo mogliśmy się wymienić różnymi takimi informacjami o życiu i o naszych rządach i w sensie w państwie. No i tak jakby sporo też porozmawialiśmy z nimi, więc naprawdę było fajnie. Super rodzinka, mega taka rodzinna atmosfera była, oni byli podekscytowani. My byliśmy podekscytowani tym, że tam jesteśmy, więc naprawdę było cudownie. Tak, z dnia na dzień po prostu poznajemy irańską kulturę, która jest przepiękna. Jemy z nimi, śpimy u nich albo w domu, albo na posesji. Zapraszają nas, goszczą, częstują. To są naprawdę cudowni, piękni ludzie. Tak. Także bardzo polecamy wycieczki do tego cudownego kraju. Jest nie dość, że ludzie są piękni, to widoki są też piękne. Tak, no widoki zapierają dech w piersiach na każdym kroku i co zakręt to jest piękniej, także no naprawdę jest. Jest mega. Jedziemy dalej. Jak się cieszy. Super. Przesadźcie, warkoczyk. Zrobię warkoczyk. Chodź, zrobimy warkoczyk. Chodź. No, zrobię warkoczyk. Tylko ona ma tak splątane włosy, Dasz że da. nie uczy się. Uda się. Thank you so much. Thank you. Hello, salam. Salam. Hi, hello. Salam, very good. Very good. Super. Thank you. Mamnun.